Zacumowaliśmy w porcie Paleia Epidavros. Po sezonie mnóstwo miejsca przy kei, ogromny luksus. Jeszcze kilka zadań w porcie i przed nami dzień z historią i sztuką. Więc sytuacja jest taka, że potrzebujemy prądu i znaleźliśmy nawet, tam jest. Z tym, że kabel jest bardzo krótki i wisi w powietrzu. Więc no nie chcemy, żeby nam się urwał, w związku z tym podczepiamy jedną dodatkową cumę, która będzie jedna na brzegu, a druga będzie na lewej burcie. I po prostu ściągniemy łódkę, tak żeby ona przypadkiem nie poszła w lewą stronę i wtedy kabel po prostu mógłby zostać wyrwany, tak? Tu albo tam. A tam, jak wisi w powietrzu, to może jakąś szmatkę zawiesimy, żeby nikt się nie potknął, bo też jest możliwość taka. Ciągniemy troszeczkę łódkę, tak żeby kabel miał 1 metr dodatkowego miejsca. Więc w Epidauros, tutaj w porcie, zapłaciliśmy za jacht 13,5 metra, 50 centów za metr, więc wyszło 6,50 i za elektryczność 10. Także w sumie 16,5. Ta elektryczność coraz droższa. Nie było tyle. Także 16,5. Ośmiornica, choć życie spędza w głębinach, zna się na trendach. Próbuje zrobić sobie selfie. Trudno się dziwić, na pewno zdaje sobie sprawę, że jest interesująca. Ale czy wie, że jest interesująca również dla kucharza? Dla kucharza, jak na jego zainteresowania, jest za mała. No, czasem dobrze nie być interesującym. How big you cutting? Normal. How big? 1, 2, 3 kilos. Wow. Okay. Now this period is very good. Yeah? October, November, the winter is very good period for octopus. Agnieszka, Agapi, Marcin. Harga. Kilka kilometrów w głąb lądu znajduje się sanktuarium Asklepiosa. Asklepios był bogiem sztuki lekarskiej. Przybywali tu chorzy z całej Grecji w nadziei na uzdrowienie. Największą atrakcją kompleksu jest wspaniale zachowany amfiteatr. Jeszcze w XIX wieku nie wiedziano o jego istnieniu. Znajdował się pod warstwą ziemi, która ochroniła go przed zniszczeniami ze strony sił natury i człowieka. Oto sposób na przetrwanie. Amfiteatr powstał przy sanktuarium, ponieważ starożytni Grecy wierzyli, że sztuka wspiera leczenie i ten, kto czyta, słucha, ogląda, uzdrawia duszę. Trudno się z tym nie zgodzić. Wierzymy, że tak jest, podobnie jak Grecy. Teatr słynie z doskonałej akustyki, co zresztą mieliśmy okazję sprawdzić. Rafał wkrótce wyda swoje wiersze. Odmyśliłem wszystko. Zanim odmyśliłem drzewa, odpocząłem w ich cieniu. Odmyślony słowik śpiewał o wymyślnym brzmieniu. Odmyślony puszyk puszczył w łanach odmyślanego zboża.
Zagony chmur wiatr spłoszył z nad odmyślanego morza. Pies bezmyślną tęsknotą gonił swego zamyślonego człowieka. Odmyśliłem pot z ludzkiej skroni, odebrałem łyk zimnego mleka. Odmyślony pejzaż z myślonymi wymyślnie kolorami. Sorry. W Grecji są ograniczenia w fotografowaniu zabytków. Kiedy w Atenach robiłam zdjęcie książki na tle świątyni Hefajstosa, zwrócono mi uwagę. W Muzeum Archeologicznym nie wolno pozować na tle posągów. Oczekuje się od zwiedzających szacunku wobec artefaktów. Miny, pozy, żarty to właśnie brak szacunku. Choć nie mieliśmy takich intencji, deklamowanie niezrozumiałego dla strażników tekstu w murach teatru nie zostało dobrze przyjęte. Przenieśliśmy się więc poza mury, ale i stamtąd nas przegoniono. Wtedy zrozumieliśmy, że toga z prześcieradła to też brak szacunku. Tak o tym nie myśleliśmy. Ale pokażemy, bo takiego wiersza nie przedstawić szkoda. Zanim odmyśliłem drzewa, odpocząłem w ich cieniu. Odmyślony słowik śpiewał o wymyślnym brzmieniu. Odmyślony puszczyk puszył w łanach odmyślanego zboża. Zagony chmur wiatr spłoszył z nad odmyślanego morza. Pies bezmyślną tęsknotą gonił swojego zamyślonego człowieka. Odmyśliłem pot z ludzkiej skroni, odebrałem łyk zimnego mleka. Odmyślony pejzaż z myślonymi wymyślnie kolorami się mienił. Odmyślony świat wielkodusznie wtedy widok wyuczony zmienił. Odmyśliłem wszystko wokół. Zostałem sam z kartką papieru. Zyskałem odmyślony spokój nieopisanego pierwowzoru. Jesteśmy w sanktuarium Asklepiosa w Epidavros. To było takie starożytne sanatorium. Z całej Grecji, a może i nie tylko, przyjeżdżali tutaj chorzy, by doznać uzdrowienia. A jak to się działo? Działo się tak, że były tutaj sypialnie i chorzy zasypiali i we śnie objawiał im się Asklepios, który mówił, jak się wyleczyć, co należy zrobić. Pewnie najczęściej mówił, przestań pić, albo nie jest już tego boczku tyle. W każdym razie jest tutaj wiele wod dziękczynnych, w których ozdrowieńcy dziękują Asklepiosowi za uzdrowienie. No i proszę, mówią, że sen leczy, ale nie wiedziałam, że to o to chodzi. Tutaj właśnie tak pokroiłam na połowę mniej więcej, ale możesz, jak uważasz, można na mniejsze kawałeczki. Dzień dobry, może opowiecie, co robicie? Przygotowujemy obiad dla naszej załogi. Wczoraj oglądałam na Facebooku relację Oli z Poli Kala. I Ola przygotowywała fasolkę z ziemniakami zapiekaną. Bardzo mi się spodobał ten przepis i wczoraj szukaliśmy fasolki w mieście Epidavros. Przeszliśmy całe miasto szukając fasolki i nigdzie nie było. Więc nasza misja stanęła pod znakiem zapytania,
Ale dzisiaj pojechaliśmy na wycieczkę do sanktuarium Asklepiosa i amfiteatru. No i wracamy. I jeden z załogantów, Rafał, nagle krzyczy: jest fasolka! Właśnie przyjeżdżaliśmy akurat obok stoiska z warzywami. I wypatrzył. Dzielne oko, bystre oko wypatrzyło. I pani taksówkarka zatrzymała się gwałtownie z piskiem opon. Wyskoczyliśmy, kupiliśmy kilogram fasolki. Przepis bardzo mi się spodobał, bo wydawał mi się prosty i on jest prosty. Tylko ja nie przewidziałam jednego, że w tej fasolce trzeba odkroić z każdego strączka te końcówki. No i to jest praca do wykonania. Ale nic, damy radę. No to może teraz Kapitanos coś opowie. Kapitanos ma taką dodatkową robotę. Krojenie ziemniaczków i krojenie fasolki. Właśnie to robię. Wspólna praca ubogaca. I tak to jest na żaglach. Raz nie ma wiatru, raz wiatr jest. Teraz troszeczkę się rozwiało, więc płyniemy ostrym kursem. A płyniemy na taką małą wyspę Moni, która jest obok Eginy. No i ona się charakteryzuje tym, że tam są pawie i chyba sarny. Nie wiem, zobaczymy. No, a żeglarsko jest po prostu super. Żagle rozłożone do końca, Lidenua Grot, a my sobie żeglujemy w przechyle. No. Tylko zjeść nie możemy, bo już jest upieczona fasolka, ale przy tym przechyle nic z tego. Więc żeglarstwo jest super, nie dla głodomorów. Tak, żeglarstwo dobre na odchudzanie. Ale za pół godziny już będziemy w zatoczce i tam będzie osłonięta zatoczka, więc będziemy jeść za pół godziny. Wyspa Moni to szczególne miejsce. Rezerwat, w którym swobodnie żyją dzikie zwierzęta. W następnym odcinku więc z kamerą wśród zwierząt. Cześć. Cześć, Hello. to my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.